Cześć! Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to pragnę Wam oznajmić, że już wkrótce w naszych telefonach, na naszych tabletach czy komputerach pojawi się nowy Behemoth. Dzisiejsze wideo jest nagrane na serwerze testowym gry zwanym potocznie PTR, więc służyć ma pokazaniu nowości, bo liczby i nazwy, które zobaczycie na filmie, mogą ulec zmianie w kontekście pojawienia się nowego Behemotha na serwerach w Waszych stanach. Nowy Behemoth, który pojawia się na serwerze testowym pod roboczą nazwą Behemoth 3, to Behemoth typu towarzysz, czyli nie jest on Behemothem tak zwanym walczącym, którego umiejętności pojawiają się w raportach walk. Niemniej jednak, w odróżnieniu od Behemotha MK0, będzie on pełnił dużo ważniejszą rolę. Dodatkowo, co warto zauważyć, już wkrótce czeka nas możliwość wymiany fragmentów Behemothów MK1 i MK2 na fragmenty Behemotha MK0 oraz w ten sam sposób mikstury doświadczenia na chipy wzmacniające oraz biobaterie na rafinowane paliwo, czego do tej pory nie było w naszych stanach. Idźmy dalej, bo odkrycie Behemotha 3, czyli po prostu drugiego Behemotha towarzysza, to nie wszystko, co chcę Wam pokazać. Zbieranie materiałów do ulepszenia Behemotha 3 tradycyjnie oprócz pakietów będzie się odbywało poprzez placówkę wywiadowczą, a w niej codziennie 3 razy będziemy mogli zdobyć nagrody, pokonując odpowiednio korespondujące ze sobą poziomy zakażonych, którzy noszą przy sobie tak cenne dla nas zasoby. Warto wspomnieć, że na serwerze PTR materiały do ulepszenia Behemotha 3 różnią się zarówno od materiałów do ulepszenia Behemothów MK1 i MK2, co jest w miarę logiczne, ale również różnią się od materiałów potrzebnych do ulepszenia Behemotha MK0. A więc gracze, którzy mają w swoich plecakach zachomikowane biobaterie, paliwo rafinowane czy chipy wzmacniające, muszą obejść się smakiem, jeżeli chodzi o bardzo szybkie awansowanie nowego Behemotha. W tej kwestii nie doszukiwałbym się zmian na serwerach live. A więc gracze free-to-play czy low spender, którzy nie będą chcieli inwestować w nieznany, niezbadany jeszcze obszar gry, jakim jest nowy Behemoth, będą niestety musieli poświęcić trochę czasu na codzienną eliminację zakażonych. Tym bardziej, że ilość materiałów potrzebnych do ulepszenia Behemotha 3 jest dosyć spora. O wiele większa niż w przypadku Behemotha MK0, a to, co otrzymujemy z radaru, to, powiedzmy sobie szczerze, to jest kropla w morzu potrzeb. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Wam przedstawić i o której chciałbym Wam opowiedzieć, to dużo mocniej rozbudowana tarcza, czy tam zbroja Behemotha MK3, którą ulepszamy oczywiście za fragmenty Behemotha. Rozbudowanie tarczy na wyższe poziomy daje nam nie tylko wyższe statystyki oddziałów, ale także odkrywa kolejne, nowe umiejętności naszego bohatera towarzysza. Jakie? I tutaj mam dla Was zagadkę, ponieważ umiejętności, te tak zwane duże, czyli działające w trakcie walki, nie są jeszcze opisane. Umiejętności tak zwane małe pokazują teraz i służą one w głównej mierze do podniesienia statystyk marszu. Umiejętności duże, np. w Behemothach MK1 czy MK2, są dużo ważniejsze niż umiejętności małe. W tym przypadku uważam, że będzie tak samo. Ale na dzień 29 września, bo właśnie wtedy nagrywałem to wideo, są one jeszcze nieznane. Samych umiejętności do rozbudowy, jak widzicie, to całe drzewko jest dosyć zaawansowane i doszukiwałbym się tutaj game changera, który potrafi odwrócić losy bitew solo. Jeszcze sprawdzę, jak to wygląda w języku angielskim, bo może nie zostało to jeszcze przetłumaczone. W tym celu zmieniam język, loguję się ponownie na serwer testowy PTR i... Niestety nawet w języku angielskim umiejętności duże są jeszcze nieznane, a więc deweloperzy na pewno szykują nam jakąś bombę. Kolejną rzeczą wartą wspomnienia jest możliwość uzyskania fragmentów Behemotha 3 nie tylko poprzez zadania z radaru, ale również w wydarzeniu Annihilation Awaits, czyli atak na zakażonego Behemotha. Tutaj fragmenty będą oczywiście przydzielane w zależności od miejsca, które zdobędziemy punktując jak najwyżej, zadając jak najwięcej obrażeń zakażonemu Behemothowi. Samych tarcz Behemoth MK3 będzie miał aż 4, czyli dobrze nam znane Pain, Havoc, Scorch oraz Cataclysm, czyli 2 razy więcej niż Behemoth MK0. I oczywiście będzie miało to swoje przełożenie na premię do statystyk.
Na pierwszy rzut oka w porównaniu samych tylko tarcz Behemoth MK3 będzie prawie 3 razy silniejszy. Biorąc pod uwagę ilość umiejętności małych i dużych, wymagających podniesienia i dających swój realny wkład w rezultat bitwy, uważam, że Behemoth MK3 będzie nową, potężną bronią w rękach graczy. Doskonale zdaję sobie sprawę, że ulepszenie jednego i drugiego Behemotha jest potrzebne, ale w marszu będziemy mogli wysłać tylko jednego Behemotha towarzysza. Oczywiście możemy sobie wybrać którego, więc liczba aktywnych, chodzących czy tam jeżdżących po mapie oddziałów będzie w dalszym ciągu taka sama. Do marszu nie dojdzie nam po raz kolejny nowy członek marszu. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wideo przypadło Wam do gustu i trochę rozjaśniło sprawę z nowością, która niebawem zasili nasze serwery. Do zobaczenia. Cześć!